Witajcie na kanale Fajny Kod poświęcony programowaniu. To wideo będzie pierwszym z kursu programowania w języku C# dla początkujących. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tym kursie. Razem ze mną, krok po kroku, będzie się uczyć C#, zaczynając od instalacji środowiska programistycznego IDE i kończąc znacznie bardziej zaawansowanymi zagadnieniami, takimi jak programowanie asynchroniczne i zapytania link. Z góry przepraszam za mój akcent. Mam nadzieję, że ten kurs pomoże Wam zrozumieć C# i zasady programowania, a mnie poprawić umiejętności w języku polskim. Dodatkowo postaram się dodawać napisy w miarę możliwości, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Dlatego proszę o subskrypcję, łapki w górę i komentarze, jeśli taki kurs byłby dla Was interesujący. Koniec wstępu, zaczynajmy. W tym filmie omówimy ogólne informacje na temat języka C#, trochę o jego historii, zalety tego języka programowania, a także zainstalujemy IDE i napiszemy nasz pierwszy program. Co to jest C#? C# to obiektowy język programowania stworzony przez firmę Microsoft. C# jest używany do tworzenia różnych aplikacji, tworzenia stron internetowych, gier, aplikacji mobilnych, robotyki, obliczeń naukowych i wielu innych obszarów. Podstawą C# jest język C++, ale zawiera wiele nowych konstrukcji i syntaktycznych ulepszeń, które czynią go łatwiejszym w użyciu i zwiększają wydajność programów. Odkąd C# został wydany, znacząco zmienił przemysł oprogramowania. Dziś jest jednym z najbardziej popularnych języków programowania, używanym do tworzenia różnorodnych aplikacji w różnych dziedzinach. C# to język programowania używany przez twórców aplikacji na platformie Microsoft.NET Framework i platformie .NET Core, a także do tworzenia aplikacji na systemach Windows, Linux i macOS. Język C# jest używany przez wiele firm do tworzenia korporacyjnych aplikacji, w tym Microsoft, Amazon, Google, Intel. Zalety C#. C# to powszechnie używany język programowania i to nie bez powodu. Ma następujące zalety. Łatwość i wygoda użycia. Dzięki prostemu i zrozumiałemu składowi język C# jest łatwy do nauki i pozwala szybko tworzyć aplikacje. Potężny, wydajny garbage collector. C# automatycznie zwalnia pamięć zaalokowaną dla obiektów po tym, jak przestają być używane. Programowanie obiektowe. Język C# dostarcza podstawowe konstrukcje potrzebne do tworzenia aplikacji opartych na programowaniu obiektowym. Bezpieczeństwo. C# dostarcza mechanizmów ochrony przed nieautoryzowanymi działaniami, takimi jak haki czy awarie aplikacji. Integracja z platformą .NET. C# został zaprojektowany do współpracy z platformą .NET, co umożliwia korzystanie z biblioteki komponentów stworzonych w innych językach .NET. Wsparcie dla programowania równoległego. To umożliwia tworzenie aplikacji wielowątkowych. Możliwości tworzenia aplikacji internetowych. C# jest używany do tworzenia aplikacji internetowych dzięki różnym frameworkom, takim jak ASP.NET. Duża społeczność, dzięki czemu większość pytań można znaleźć w internecie, zwłaszcza na Stack Overflow. Teraz przejdziemy do instalacji IDE, zintegrowanego środowiska programistycznego. W zasadzie jest to specjalizowany edytor, który pomoże nam pisać kod efektywny i bez błędów. Istnieje wiele edytorów, ale najbardziej powszechnymi dla programistów w C# są Visual Studio i Visual Studio Code. Visual Studio jest przeznaczone do języków i frameworków Microsoft, podczas gdy Visual Studio Code jest uniwersalnym edytorem. Proponuję skorzystać z Visual Studio, ponieważ jest prostszy dla początkującego i nie wymaga czasu na konfigurację i ładowanie wtyczek. Aby pobrać Visual Studio, musimy otworzyć oficjalną stronę visual.microsoft.com. Po najechaniu kursora na przycisk Pobierz powinniśmy wybrać wersję Community. Po pobraniu musimy wybrać .NET Desktop Development. Możesz także przejść do zakładki Language Packs i wybrać język, w którym będzie dostępny Visual Studio. Zalecam korzystanie z angielskiego, ponieważ jest to główny język w większości języków programowania. Pobieranie może potrwać pewien czas. Po instalowaniu otwieramy Visual Studio i naciskamy Utwórz nowy projekt. W celach tego filmu wybierz Console App. Następnie wpisz nazwę projektu i miejsce, gdzie będzie przechowywany folder z naszą aplikacją. Następnie wybierz najnowszą wersję frameworka .NET 8 i naciśnij Utwórz. Teraz widzimy pole z jednym wierszem
kodu console writeline hello world na karcie program CS. Po prawej stronie znajduje się hierarchia folderów. Głównym folderem jest rozwiązanie. Rozwiązanie może zawierać kilka powiązanych ze sobą projektów. Każdy projekt może zawierać treść z wielu plików. Uruchommy teraz projekt, aby zobaczyć, jak to działa. W tym celu na górze naciśnij przycisk zielonym trójkątem i nazwą projektu. W otwartym oknie zobaczymy Hello World. W tym przypadku wołanie metody jest instrukcją, dlatego kończy się średnikiem. Cały kod programu w języku C# umieszcza się w plikach z rozszerzeniem CS, jednak program CS ma szczególne znaczenie. Zawartość tego pliku będzie wykonywana domyślnie podczas uruchamiania programu, a nie możemy i będziemy tworzyć nowe pliki według potrzeb. Poza klockiem programu są instrukcje. Instrukcja reprezentuje jakieś działanie, np. operację arytmetyczną, wywołanie metody, deklarację zmiennej i przypisanie jej wartości. Na końcu każdej instrukcji w C# jest średnik. Ten znak mówi kompilatowi o końcu instrukcji. Na przykład w projekcie konsolowym, który jest domyślnie tworzony, jest taki wiersz console writeline hello world. Ten wiersz reprezentuje wołanie metody console writeline, która wypisuje napis na konsoli. W tym przypadku wołanie metody jest instrukcją, dlatego kończy się średnikiem. Niektóre języki programowania pozwalają na pominięcie tego kroku, ale w C# każda instrukcja musi kończyć się średnikiem. Zestaw instrukcji można łączyć w blok kodu. Blok kodu zawiera się w nawiasach klamrowych, a instrukcje umieszczane są między otwierającym i zamykającym nawiasem klamrowym. Na przykład zmodyfikujmy kod w pliku program CS na taki. I to też będzie działać. W tym celu ponownie możemy nacisnąć przycisk uruchamiania programu. Blok kodu może także zawierać inne bloki, na przykład tak. Również ważną częścią programowania jest możliwość komentowania. W C# do tego celu używa się dwóch ukośników dla jednego wiersza, a ukośnik i gwiazdki do komentowania wielu wierszy jednocześnie. Na razie to wszystko. Subskrybuj, daj łapki w górę i napisz w komentarzu, czy ten filmik był dla Ciebie użyteczny. Do zobaczenia.